Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku. Od razu Was przepraszam na początku, bo pewnie wyjdzie gadany, ale jesteśmy na polowaniu, nie przyjechałem sobie tutaj posiedzieć i pogadać, tylko trochę jest późno, już widzicie, że jest lekka szarówka, więc będę się streszczał. Dzisiaj sobie zaplanowałem, że zrobię Wam 2 odcinki. W pierwszym będzie temat zapowiedziany jakby przyszłego materiału. Zaraz Wam opowiem, o czym będzie następny materiał i będziecie mieli zajawkę, ale głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie podsumowanie protestu. Słuchajcie, dzisiaj jest czwartek, w środę wczoraj był protest, wróciliśmy, więc nagrywam na gorąco. W piątek teraz, czyli już ukaże się materiał z protestu, był live. Kto nie oglądał, zapraszam, bo Michał ogarnął live'a. Zrobiliśmy całego, więc macie go u nas na kanale, możecie obejrzeć. On już ma nadzieję, jak ja tutaj przyjechałem, to miał 86 000 wyświetleń, więc dużo ludzi oglądało ten live, więc Was zapraszam. A podsumujemy sobie, w tym materiale sobie podsumujemy, bo mam bardzo wiele rzeczy, które mi leży na wątrobie i musiałem je, że tak powiem, sobie skrywać dosyć długo. Muszę do tego protestu wytrzymać i Wam o tym opowiedzieć. A teraz pokażę Wam, zaprezentuję Wam zapowiedź tego, co będzie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się go uda nagrać. Bo co my tu mamy? Mamy nowego Lynxa LH25. Poczekajcie, ja tylko to wyostrzę. Niech się to wyostrzy. No dawaj. Oczywiście to nie może być normalnie. Muszę tu przełączyć. O. Widzicie? Nowy Lynx LH25 wersja 2.0. Dzisiaj w głównej roli, czyli dostaliśmy na testy mały termowizor w bardzo dobrej cenie, ale co najważniejsze, to jest wersja ulepszona, wersji 1.0, ale co ma? Moi drodzy, ma wymienną baterię. Bateria 18650, bardzo popularna. Tego brakowało w tych termowizorach tańszych, natomiast my mamy wersję LH25. Wiecie, sobie tylko zapnę go, o, cyk, zapięty, czyli obiektyw mamy 25. To moim zdaniem jest w tej chwili absolutnie jeden z lepszych monookularów obserwacyjnych na rynku w tym przedziale cenowym. Bardzo mały, zobaczcie, mieści się prawie w dłoni. Można go oczywiście założyć na smyczkę. Urządzenie rewelacyjne. Mieliśmy to już z Michałem w jednym na wyjściu w teren i na koniec materiału Wam wrzucimy taką planszę, tam Wam podpiszę wszystko. Mieliśmy FQ35 Falcona, FQ50 Falcona, FH35 i tego LH25. Wiadomo, że nie można tego porównywać do Falcona FQ35 czy do Falcona FQ50, natomiast moim zdaniem ze względu na gabaryt, jakość obrazu, urządzenie absolutnie godne polecenia. No i oczywiście na broni mamy, ja uważam, że Higgs zrobił falstart. Mamy Alpexa, którego znacie, Alpexa 4K. Ja założyłem mu iluminator X-Hoga 940. Oczywiście nowa wersja Alpexa z LRF-em. Dlaczego Higgs zrobił falstart? Ano dlatego, że wypuścił sporo informacji na temat nowego produktu, którego dostała na polski rynek, opóźniła się o 4-5 tygodni. Wiele osób u mnie też kupiło tego Alpexa, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jednocześnie Was przepraszam za hika, no bo polecieli w kulki i tych Alpexów nie ma. Ale mają być na dniach. Pewnie jak Wy to już będziecie oglądać, to myślę, że pierwsze osoby, które kupiły te Alpexy z LRF-em, już je będą miały. No ale niestety nawet tutaj muszę mojego kolegę z koła Radka przeprosić, no bo nie ma. Jeszcze telefon dzwoni. Także tyle Wam mogę powiedzieć. Ale przejdźmy do tematów protestowych, strajkowych. Słuchajcie. Będziemy sobie siedzieć, ja będę obserwował, czy tu nam nic nie wyjdzie. Oczywiście polujemy dzisiaj na dziki i na drapieżniki. Mamy marzec. A ja lubię sobie tak posiedzieć na ambonie, a poza tym tylko Wam powiem jako ciekawostkę, to jest ambola, na której uważam zaczęła się Sudecka Ostoja i w tym miejscu powstała. Pierwszy odcinek 5 lat temu, 24 lutego. Kto nie widział, niech się cofnie, obejrzy. Tam strzelałem cielaka. Dobra, ale do brzegu. Słuchajcie, protest i po proteście. Protest się zakończył wczoraj. Był bardzo, ale to bardzo pokojowy. I z tego miejsca jeszcze raz dziękowałem Wam ze sceny. Macie to na live'ie.
Będziecie to mieli w ostatnim odcinku, który się ukazał z protestu, ale z tego miejsca przede wszystkim jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Za przybycie, za to, że byliście, koleżanki i koledzy. To wszystko dzięki Wam. Nie dzięki mnie, nie dzięki komitetowi, nie dzięki koordynatorom, tylko tak naprawdę dzięki Wam. Za to, że przyjechaliście. Nie było takiego zrywu w historii Polskiego Związku Łowieckiego, w historii polskiego łowiectwa. Opowiem Wam po kolei, jak się to zaczęło i dlaczego stałem się jakby częścią, taką małą cząstką całego tego przedsięwzięcia. 3,5 tygodnia temu dokładnie, zadzwonił do mnie kolega Paweł Budzyński. My nie znaliśmy się wcześniej, znaczy inaczej. Ja znałem Pawła, wiedziałem, że kto to jest, wiedziałem, że pracował w Łowcu Polskim, wiedziałem, że ma bardzo szeroką wiedzę rolniczą i łowiecką, ogromną. Natomiast nie znałem go bliżej, nie widzieliśmy się nigdy face to face. Ale zadzwonił w sobotę, pamiętam. I przedstawił mi, słuchaj, no oczywiście nazywam się Paweł, mam taki temat, że chcemy zamanifestować, pokazać się, czy pomożesz w organizacji, czy widzisz w ogóle jakiś sens. Słuchajcie, pomyślałem, podrapałem się po głowie, coś tam przy komputerze wtedy robiłem, popatrzyłem na moje dzieci i mówię, wchodzę w to. A kto jeszcze? No na razie tylko my we dwóch. No to tu muszę Wam powiedzieć, że patrząc na nasze doświadczenie w organizacji protestu, które było równe zero, można je porównać do naszego doświadczenia przy budowaniu rakiety do latania w kosmos, no ale mówię, dobra, idziemy w to. Paweł dobrał osoby, ktoś tam jeszcze doszedł, Miłosz, teraz już mogę o tym powiedzieć, bo wiele osób na początku pytało, kto to jest ten komitet, dlaczego ten komitet jest taki tajny, my nie wiemy, kto to jest. I bardzo dobrze, że nie wiecie. I wszyscy mieli nie wiedzieć do samego końca, bo bylibyśmy rozgrywani. I to była nasza specjalna zagrywka. I tylko i wyłącznie trzymaliśmy to w tajemnicy. Oczywiście pewne osoby musiały się ujawnić. Ujawnił się Frycu, ujawniłem się ja, ujawnił się Paweł i ujawnił się Miłosz. Natomiast 4 osoby pozostałe były nieujawnione tylko i wyłącznie ze względu na to, że tak postanowiliśmy. Był oczywiście Darek. Darek, którego pierwszy raz poznałem na proteście, słuchajcie, no, nawet nie na scenie, tylko jak budowali scenę, przyjechałem rano w środę i Darek już tam był, więc poznaliśmy się. Michała Budzyńskiego znałem wcześniej z racji tego, że Michał pracuje w tej firmie, dla tej firmy pracuje, czy w tej firmie, nie wiem, ale Michał jest jakby odpowiedzialny za dystrybucję Hika na Polskę, więc znaliśmy się stąd. Był Maciek, którego nie znałem, ale rozmawiałem z nim przez telefon i od razu wiedziałem, że to jest facet, który inaczej, wiedziałem, że sobie przypadniemy do gustu, bo to jest taki gość, z którym możesz iść do kościoła, jak trzeba, to i szkło do góry podniesie. Więc od razu, to już po pierwszej rozmowie, to są takie sytuacje w życiu, że po prostu od razu po pierwszej rozmowie wiecie, że to jest ten ktoś, nie? Że Wam będzie pasował. No i ogólnie cała reszta chłopaków, tak. Zgraliśmy się wspólnie razem. Zaczęliśmy działać. Zaczęliśmy budować struktury koordynatorów. Pewne osoby same się wyłoniły z tłumu, że tak powiem, chciały pomóc oddolnie. Dziękuję tutaj koledze, który nam zbudował stronę internetową. Ta strona już pewnie hula w tej chwili, ale o tym to powiem Wam później. Też zrobił to bezinteresownie, zrobił to myśliwy, który posiada swoją serwerownię. No i postanowił, że dlaczego ma nam tego nie zrobić, tak? Myśmy go nawet o to nie poprosili. To było, pamiętam, 20 lutego przysłał mi wiadomość na Messengera, że zrobił stronę, forum i no po prostu od tak, nie? I naprawdę jeszcze raz mu tutaj bardzo, bardzo dziękuję, bo się nam to na pewno przyda. No i tak powstała idea protestu. Najlepsze teksty, jakie nie spotkały, to takie trochę, słuchajcie, no puste te teksty ludzi. Odnośnie, że tak, po pierwsze nie wiedzieli, kto jest do końca w tym komitecie, no ale jak Wam powiedziałem bardzo dobrze, dowiedzieli się w odpowiednim momencie, dowiedzieli się 6. Drugie, takie hasła, które się przewijały, bardzo często się przewijały, to hasła a po co to robić? Lepiej nic nie robić, siedźmy cicho, przeczekajmy. A wiecie, po co oni to w ogóle robią? No dla popularności to robią. A może oni chcą zrobić drugi związek? Może oni chcą PZD rozbić? A to... No ja już głupszych test to nie słyszałem. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że to mówiły osoby, które do tej pory w tym PZD nie zrobiły nic. Dla polskiego łowiectwa nie zrobili tyle samo,
co niech żyją. To mogę z czystym sumieniem powiedzieć. Przysyłają mi ludzie screeny z jakichś tam grup, do których nie mam dostępu, ale ktoś tam mi wysyła screen, jakiś tam pan Władek mówi, oni to robią dla popularności. Ja mówię, panie Władku, pan jedź tutaj z nami, niedługo są targi w Poznaniu, za które was bardzo serdecznie zapraszam, bo tam będziemy. Ja panu postawię tam stoisko, ja panu opłacę to stoisko. I pan sobie napisze, jestem Władek i zobaczysz pan, ilu do pana przyjdzie ludzi. Ja zobaczę pan, ile będzie u mnie na stoisku ludzi. My naprawdę popularności nie potrzebujemy. To inni mówili, że robią to dla pieniędzy. Dla jakich pieniędzy? Tyle, co myśmy wydali swoich pieniędzy, to szkoda gadać. Dziękuję wam z tego miejsca za wpłaty na zrzutce. Bo gdyby nie te wpłaty, tego protestu by nie było w tej formie. Scena, to oczywiście to będzie pełne rozliczenie tego, bo my tam nie mamy nic do ukrycia, ale za samą scenę, co pamiętam, zapłaciliśmy, czyli scena plus nagłośnienie, transport tej sceny, montaż, 7,5 tysiąca netto. Rozumiecie? 7,5 tysiąca. Kto miał to zapłacić? A zapłaciliście to wy, my wspólnie. Do tego doszły koszty barierek i tak dalej. Oczywiście to wszystko Paweł tam prowadził, także będzie to rozliczone transparentnie co do złotówki, tak? Tyle, co myśmy dołożyli swojej kasy do tego, to ja chyba nawet nie będę mówił, bo to lepiej, żeby moja żona nie oglądała tego. I w imię czego to robiłem? Ja robiłem, my robiliśmy wszyscy, tak? Miłosz, Paweł, Michał, Maciek, Darek. W imię czego my to robiliśmy? Moi drodzy, nie robiliśmy tego dla zysków. My tam naprawdę, jeżeli chodzi o dobra materialne, to tam więcej straciliśmy. No ale był protest. Protest się zakończył się bardzo, bardzo dobrze. I wiecie, co było najlepsze? Jeden protest. Super, że było was tam tylu. Ale dzisiaj od rana odbieram telefony. Odbieram maile, odbieram wiadomości na WhatsApp, odbieram wiadomości na Messengera. Kamil, było świetnie, dziękujemy za organizację. Było naprawdę super. Jesteśmy gotowi i czekamy na wsparcie. Czekamy na sygnał. Znaczy, że my czekamy na wsparcie jako komitet, a osoby, które do mnie piszą, są gotowe na to, żeby przyjechać drugi raz. Dajesz tylko sygnał, kiedy, gdzie i o której jesteśmy. I to jest właśnie świetne. Mam bardzo dużo, nie wiem jak to powiedzieć, nie wątpliwości, nie obiekcji, ale może nawet trochę żalu, że wiele osób nie przyjechało. Nie przyjechała, wiem, że mogli być. Wiem, że mogli być, tylko sobie ubzdurali w głowie, po prostu ubzdurali sobie, że nie pojadą, bo nie będą protestować, bo nie warto. Nie będą protestować, bo będą dla kogoś coś robić. Słuchajcie, wiem dobrze, że koła opłaciły wyjazdy. Wiem dobrze, że autokary były opłacone. Niektóre koła nawet zaliczyły myśliwym dniówki za to, że myśliwi pojechali na protest. Mieli wszystko za free. I jednak nie pojechali. To ja się pytam, czy my mamy za was wszystkich walczyć? Czy grupa tych 20 tysięcy myśliwych, czy tam 25, ilu było, ma walczyć za pozostałe 100 tysięcy? Zejdźcie na ziemię. My tego nie będziemy robić. Bo jeżeli nie będzie wsparcia oddolnego dla nas, to my nie mamy celu, żeby dla was to robić. Niech zostanie 20 tysięcy myśliwych albo 25 i tak samo będziemy polować. Identycznie. A wy jak nie chcecie, to się wypiszcie z tego związku. Naprawdę się wypiszcie. Po co? Ale powiem wam, że byliśmy w mega strachu jako komitet. No, baliśmy się, nie wiedzieliśmy ile ludzi przyjedzie. Chociaż ja już jak jechałem w drodze, bo ja mam daleko 450 km do tej stolicy. Co zobaczyłem? Zobaczyliśmy pierwszy samochód z myśliwymi gdzieś na stacji benzynowej koło Piotrkowa, chyba czy koło Łodzi. Już od razu piona zbita, idziemy na protest, słuchajcie, widzimy się, gratulacje, wszyscy super, rewelacja. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Nie chcę tutaj się więcej za bardzo rozpowiadać. Kto chce, inaczej, kto chce, komu zależy na tym, żeby to łowiectwo funkcjonowało w tej formie, jaka jest. Żebyśmy mogli się wspólnie spotykać na polowaniach zbiorowych. I ci, co polują więcej, i ci, co polują mniej. I ci, którzy polują z CZ-ką, i ci, którzy polują z Zauerem. Żebyśmy mogli sobie usiąść, normalnie pogadać. To weźcie się w garść. Weźcie się w garść. Pokażcie, że nie zgadzamy się z tym. Nie zgadzamy się
z niekompetencją. Bo ja osobiście do pana ministra Dorożały nie mam nic. Dla mnie to jest facet normalny. Dla mnie to jest człowiek jak człowiek, tak? Ja całe życie byłem osobą niekonfliktową. Ja nigdy nie miałem z nikim jakichś konfliktów. Nigdy. Ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie lubić. Już wam to mówiłem. Ja tylko oczekuję od pewnych ludzi szacunku do siebie, bo ja darzę każdego szacunkiem. Ja jeszcze raz wam mówię. Nie mam nic do ministra Dorożały, do pani minister Kloski. Absolutnie nic. Czy do premiera tego, czy poprzedniego, który był. Ja mam tylko potężne obiekcje, żeby to nazwać delikatnie, do kompetencji. Bo ja nie zgadzam się na to, żeby rządziły krajem tak poważnymi resortami, bo to nie tylko chodzi o resort klimatu i środowiska, tylko chodzi o kilka innych jeszcze resortów, żeby rządziły osoby nie mające kompetencji. Bo to jest po prostu absurd. No może było wziąć panią Jadzie, z całym szacunkiem dla pani Jadzi, która sprząta w szkole numer 5 w Polanicy Zdrój, która tutaj jest przede mną, i może ona by została ministrem. A czemu nie? Także nie zgadzamy się na to. Chcemy być normalnie traktowani. Nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy. Nie umiem tego zrozumieć. Może ja za głupi jestem. Ale dlaczego w tym kraju jest tak, że mamy przepiękne lasy, przepiękne puszcze, tak naprawdę, lasy. No mamy puszcze i mamy lasy gospodarcze. Kto te lasy posadził? Aktywiści, ekolodzy, posadzili je leśnicy. Kto te lasy wyhodował? Leśnicy. Kto o te lasy dba? Leśnicy. I próbuje się pomówić tym leśnikom, że oni to robią źle. Lesistość tego kraju wzrasta. Można zrobić, przeprowadzić jakieś, nie wiem, reformy, jeżeli one są potrzebne, ale w porozumieniu z leśnikami, z tymi osobami, które tymi lasami się zajmują. W tych lasach żyją zwierzęta. Żyją zwierzęta chronione i żyją zwierzęta łowne. I proszę popatrzeć sobie, zwróciłem post na Facebooku. Dlaczego jest tak, że... Tylko zerknę, czy jakieś dziki nie wyszły. Dlaczego jest tak, że co roku na rok zwierzyny łownej przybywa? Zwierzyny płowej. Oczywiście dziki to ASF, inna bajka. Ale zwierzyny drobnej obecnie mamy cały czas wzrosty, a nam się próbuje powiedzieć, że my myśliwi wymieniliśmy wszystko i nie ma nic. No to dlaczego tej zwierzyny przybywa? Co, nas z nieba spada? Zajrzyjcie do GUS-u. Niektórzy piszą na Facebooku w komentarzach: o, tam GUS, komunistyczny wymysł. No to skąd mamy dane brać? No skąd mamy dane brać? Ja uważam, że dane GUS-owskie wcale nie są takie złe. I można w te dane wejść i zobaczyć. Wejdźcie sobie, wpiszcie sobie 2022 dane GUS-u i wam wyskoczą tabele. I niech mi teraz pan wiceminister wytłumaczy, dlaczego jest tak, że w parkach narodowych populacja zwierzyny maleje. Chyba się gałęzie łamią, słuchajcie. Dlaczego jest tak, że populacja zwierzyny w parkach narodowych maleje? Łosi, jeleni, saren. A na terenach, na obwodach łowieckich, na terenach nadleśnictw rośnie. No dlaczego tak jest? No ja po prostu się pytam. No niech mi ktoś to wytłumaczy, dlaczego tak jest. Bo ja tego nie rozumiem. Zielony Ład. Niektórzy mówią, co to jest za Zielony Ład? Poczytajcie, naprawdę poczytajcie. Ja troszeczkę się zagłębiłem, nie czytałem tego wszystkiego, ale poczytałem te akapity, które mnie najbardziej interesowały. W Zielonym Ładzie chodzi o to, żeby 30% naszego kraju było chronione, a 10% było objęte ochroną ścisłą. Rozumiecie to? To będą tereny, w których stan zwierzyny będzie spadał. To będą nas nie stać gospodarczo w żaden sposób, żeby wyłączyć sobie 30% kraju. Ale ideologia do tego dąży. Mamy gospodarczo upaść. Mamy być tak chyba krajem upadłym jak Korea Północna. Bo my będziemy wielce bronić klimatu. Pani Kloska w wywiadzie w RMF-ie opowiada, jak to lodowce się topią, jak temperatura ziemi rośnie. I co? I ta mała Europa ma to uratować? No zejdźcie na ziemię. No zejdźcie na ziemię. Albo pogonimy to zielone dziadostwo, bo mamy wybory za chwilę i do tego jeszcze wam wrócę, bo teraz może komuś się nie spodobać, bo to polityczny wywód. Ale powiem wam krótko.
Dzisiaj czytam w komentarzach pod swoimi filmami, no było trzeba nie głosować na tą partię, a co żeście się spodziewali? Ja się pytam, na kogo mieliśmy głosować? Na kogo? Nie pamiętacie już 2018 roku? Nie pamiętacie, co się stało? To sobie przypomnijcie. Kto zaczął destrukcję łowiectwa? Kto ją zaczął? Dzisiaj bynajmniej myśliwi się obudzili, bo była beczka prochu. Po prostu beczka prochu była na środku placu, a biegał sobie pan Dorożała wkoło tej beczki prochu i był taką zapalniczką. Jak zaczął o swoich pomysłach mówić, to podpalił tą beczkę prochu. I my, nauczeni tym, co się stało 5 lat temu, czy 6, no 6 lat temu, niecałe 6 lat temu, w 2018 roku, pamiętamy dokładnie, że jak już jakieś zmiany wejdą, to już nie można ich cofnąć. Nie da się ich cofnąć i żaden polityk się z nich nie wycofa, więc wyszliśmy reakcja nasza była dużo wcześniejsza niż przed tym, co się ma stać. Zaprotestowaliśmy i dobrze, i będziemy dalej protestować, a będziemy protestować w każdej formie. Zobaczycie, jak się to zmieni. Bo jak powiedziałem ze sceny, nie protestuję przeciwko nie dla siebie, tylko dla moich dzieci. Tylko i wyłącznie, bo nie pozwolę na to, żebym ja coś... Jestem pełnoprawnym myśliwym 22 lata. I powiem wam krótko, przez 22 lata oddałem serce, masę pracy dla łowiska i nie pozwolę, żeby ideologia to zniszczyła. I to samo się tyczy leśników. Oni wiedzą, co robią. Nie ludzie z miasta, z bloków, którym się wydaje, tylko leśnicy. Wiedzą, co robią, wiedzą, jak mają robić. Tak samo my, myśliwi. Więc nie pozwolę na to. Nie ma naszej zgody na niszczenie dorobku setek lat. Już wystarczająco dużo wojna zniszczyła w tym kraju. Druga wojna. Pierwsza wojna, druga wojna. A teraz mamy to samo, tylko wojnę w białych rękawiczkach. No nie ma naszej zgody na to. Naprawdę nie ma. I komentarze typu, a było trzeba głosować na kogo? Jeszcze raz się pytam, na kogo? Napiszcie mi na kogo. Bo ja nie widzę na dzień dzisiejszy nikogo sensownego, z kim można byłoby usiąść do rozmów. Człowieka, który chce Putina w ziemię wnieść? Przecież to on nam to szykuje. On nam to szykuje. Człowiek z TVN-u. Rozumiecie to? To jest człowiek z TVN-u. Więc jak pójdziecie do wyborów samorządowych, możecie sobie pisać pod tym filmem, co chcecie. Naprawdę to jest wola każdego z was. Przemyślcie, na kogo oddajecie głos. Jest kolega, chyba Arek ma na imię, jak przekręciłem, to przepraszam, z Koła Głowacz, tam to słynne koło, gdzie te jelenie potopiły się na lodzie. On nagrywa fajne materiały. Odsyłam was na jego kanał. Zobaczcie. Bardzo często do pana Hołowni kieruję słowa ostatnio i zerknijcie sami. On ma bardzo dużo racji, ja się z nim zgadzam. I naprawdę wybory lada chwila będą. Wybory samorządowe i przede wszystkim bardzo ważne do Europarlamentu. Jeżeli wybierzemy takich radykałów, to jeżeli posprzątamy na swoim podwórku, to to samo nam przyjdzie z Unii. Więc chociaż powiem wam tak, chciałbym, żeby tym rolnikom się udało, żeby wygrali, żeby te protesty się skończyły, a z drugiej strony niech orają tą Unię, tą Brukselę do dna niech ją orają. Bo wtedy dopiero to zachodnie społeczeństwo, które tak się przestawiło na tą lewą stronę, przejrzy na oczy i powie, chyba jednak lepiej trzeba nie głosować na tych zielonych, na tych eko. Mamy już ich dość. Sami nawpuszczaliśmy tych ludzi tam od nas. Więc jeżeli wpuścimy takich radykałów, których mamy tutaj na dzisiejszym podwórku, no to zobaczycie, co będzie. Jak wygramy w swoim domu, to sąsiedzi nas zaorają, bo przyjdzie to samo, tylko z Brukseli. To by było na tyle. Zapraszam was na krótkie porównanie 4 termowizorów. Nie mogę wam za dużo zdradzić, jak to będzie wyglądało dalej z naszym protestem. Jeszcze wrócę do tego, bo mi się przypomniało. Więc nie mogę wam zdradzić za dużo. No bo jeszcze nie są pewne rzeczy dopięte. Ale myślę, że na pewno już na targach poznańskich dowiecie się dużo więcej.
Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na targi do Poznania. Widzimy się w Poznaniu na targach. Śledźcie nasze social media, będą wejściówki do rozdania, Michał tam coś już szykuje. Na pewno będziemy na targach w Krakowie, już mamy dopięte stoisko. Na pewno będziemy w Rzeszowie na targach, standardowo. Także będziemy się widzieć. Robimy to dla Was. Sudecka istnieje dzięki Wam. I Polski Związek Łowiecki, może nie Polski Związek Łowiecki, źle mówię. Łowiectwo istnieje dzięki Wam. Natomiast nie mogę Wam jakoś tam wiele powiedzieć, natomiast, bo nie mam jeszcze pewnych rzeczy dopiętych, ale myślę, że lada dzień one się dopną. Jedyne o co Was mogę prosić, to dementujcie w kołach, ponieważ ludzie gadają głupoty, że komitet protestacyjny i ogólnie osoby, które działały, były organizatorami tego protestu, nie działają przeciwko PZŁ, tylko działają razem z PZŁ. Od tego trzeba zacząć. My chcemy być tą stroną społeczną, która będzie zapraszana na wszelkiego rodzaju komisje, na rozmowy. My, jako myśliwi oddolnie, chcemy być tą stroną społeczną i chcemy działać razem z PZŁ. Razem. I nie ma tutaj jakiejś, jak będziecie słyszeć, że oni to robią, żeby rozbić związek, to kupcie na mój koszt i wyślijcie mi rachunek, bo oddam pieniądze. Kupcie młotek gumowy, niech ten, kto tak gada, się puknie centralnie w czoło. Bo tak nie jest. Bo tak nie jest i tutaj czapka z głowy przede wszystkim przed Łowczym Krajowym. Przede wszystkim. Bo wsparcie jego było ogromne. Wiadomo, nie mógł nam tego okazać w sposób otwarty, natomiast duchowe wsparcie było bardzo, ale to bardzo duże. I tutaj bardzo serdecznie dziękuję. Nie kamyczek, głaz do ogródka Naczelnej Rady, ale na to przyjdzie jeszcze czas. O tym sobie porozmawiamy później w kolejnym materiale. Teraz zapraszam Was na porównanie 4 termowizorów, o których Wam wspomniałem wcześniej. A ja idę po pastorał do auta i idę tam wzdłuż lasu. Spróbuję Wam nagrać drugi materiał, drugi odcinek. Idę na spacer, trochę obeschły pola, bo było błoto i spróbuję Wam zrobić materiał typowo już z polowania, bo już naprawdę oprócz tego dzika, którego na tym rewirze, na tym samym strzeliłem tam, jak byliśmy z Michałem razem rano, no to dawno jak coś tam nic się nie udało na wizji upolować, no bo taki był czas. Był czas trudny, był czas bardzo intensywnej pracy, ale to dla Was, naprawdę dla Was. A przede wszystkim dla moich dzieci, żeby mogły spokojnie wyjść do normalnego lasu, do normalnego łowiska, żeby mogli tak naprawdę, żeby mogli polować tak samo jak poluję ja, jak polował mój dziadek. Aha, jeszcze jedno. Sorry, że tak przedłużam. Ostatnio przeczytałem książkę tutaj z tej Zambony. Bardzo dziękuję koledze Januszowi z koła Knieja, który załatwił mi autograf od autora tej książki, Gliniarz na polowaniu. To jest książka, którą powinien przeczytać pan Dorożała. Naprawdę. Powinien ją wziąć. Świetna książka. Polecam. Wiele osób mnie pyta, jaką książkę sobie kupić, żeby obejrzeć. Przeczytałem tę książkę Gliniarz na polowaniu, taka zielona okładka, to Tadek Mitrzeski wydawał. Zaraz sobie przypomnę nazwisko tego pana, który tam był, ale ja nie mam pamięci do nazwisk zbytnio. Natomiast powiem Wam, że książka świetna. Tak jakbym z siebie czytał, dosłownie swoją historię. Od małego chłopaka, troszeczkę w innych czasach, ponieważ ten pan, który był autorem tej książki, Koźbiał, teraz już wiem, pan Koźbiał, kolega Koźbiał, bo to myśliwy, był autorem tej książki, żył troszeczkę w wcześniejszych czasach niż ja, starszy jest ode mnie. Natomiast historia łowiecka jest bardzo podobna do mojej. I jak ktoś chce przeczytać fajną książkę, dobrą książkę, polecam. Naprawdę polecam. Ale powinien ją przeczytać właśnie pan wiceminister. Jakby on ją przeczytał, być może by zrozumiał, czym jest to łowiectwo. Bo jest to opisane tam wszystko od A do Z. Od dzieciaka po czas już takiej powiedzmy spełnienia się łowieckiego. Więc zapraszam, kto chce,
niech przeczyta, bo naprawdę warto. Dobra, koniec już, naprawdę. Sorry za taki gadany materiał, ale nic nam nawet nie wyszło. No chyba, że coś nam tu jeszcze wyjdzie, to do Was oczywiście wrócę, bo jeszcze całkiem fajnie widać. A jak nic nie wyjdzie, zapraszam Was na porównanie. No tak, ale to nie jest porównanie, ciężko nazwać porównaniem. Żebyście zobaczyli, jak widać w tych 4 termowizorach. A sam się idę na spacer, biorę pastorał i idę poszukać dziczków. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już fajnym, nocnym. Postaram się Wam sporo ponagrywać tym Alpexem, żebyście zobaczyli, bo jest kozak, naprawdę jest kozak. No i tyle. Zapraszam na naszą stronę. Pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz, nawet taktyczną kropkę, czy coś tam napiszcie na żmur. Zawsze to pomaga. Chociaż już dobijamy do 50 000, więc pomóżcie nam te 50 000 osiągnąć subów, bo dla nas to jest naprawdę ważne, bo my robimy te materiały dla Was. Do zobaczenia i dasz bóg.